Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Hibiskus, czyli malwa sudańska, to kwiat. Zapewne widzieliście duże, piękne kielichy kwiatowe, czerwone, purpurowe, różowe, żółtawe albo zupełnie białe. Występują właściwie wszędzie, na wszystkich już kontynentach, chociaż oryginalnie przywędrowały z Azji, a największą popularność zyskały w północnej Afryce. Taki hibiskus może być używany różnorako. Kwiaty kandyzowane bywają jedzone. Poza tym może to być barwnik do tkanin. Najbardziej popularne zastosowanie jednak to przygotowywanie naparu z hibiskusa, nazywanego karkadę, zwłaszcza w Egipcie. Popularność tego napoju wiąże się z kulturą muzułmańską, gdzie zwyczajowo jest zakaz spożywania napojów alkoholowych, przez co intensywny napar hibiskusa, bardzo posłodzony, podawany w kieliszkach, zastępuje czerwone wino w czasie celebrowania podniosłych uroczystości, np. ślubów. Karkadę, czyli czerwone złoto faraona, jako narodowy napój w Egipcie, znane jest również w wielu innych miejscach, chociaż pod innymi nazwami. Powszechnie znane jest w Azji. W niektórych sytuacjach nawet kwiat hibiskusa jest symboliczny. Są miasta w Chinach albo całe prowincje, które uważają, że jest to ich narodowy kwiat. Poza tym hibiskus uprawiany jest również na Jamajce, skąd rozszedł się po całych Stanach Zjednoczonych i właściwie tam nazywany jest w ogóle herbatą jamańską. Chociaż najczęściej spotykamy jednak pod określeniem herbata egipska, ponieważ tam jest najpopularniejszy. Przez ludy afrykańskie ceniony jest nie tylko dla swojego smaku, ale również dla właściwości zdrowotnych. Przede wszystkim hibiskus jest bardzo kwaśny i jest to cenna wskazówka. Od razu myślimy o witaminie C i nie mylimy się, ponieważ jest tutaj bardzo dużo. Hibiskus dostarcza mnóstwo witaminy C, może być pijany dla wzmocnienia odporności w czasie przeziębień, no i poprawia również pracę całego naszego organizmu. Przede wszystkim wzmacnia wątrobę, poprawia trawienie, wzmacnia nerki, nawet podobno oczyszcza krew i działa dezynfekująco i bakteriobójczo, przez co stosowany jest również zewnętrznie do dezynfekcji ran. Chociaż myślę, że łatwo się poplamić, ponieważ jest naprawdę intensywnie czerwono-purpurowy. Jest wiele sposobów przygotowania tego napoju, wiele jest również dodatków. Tradycyjnie używa się jednego, żeby nie zaburzać zbytnio smaków. Mogą to być korzenie, takie jak kardamon, imbir, nawet cynamon. Często dodaje się popularnych na Bliskim Wschodzie wód kwiatowych, na przykład wody różanej albo wody pomarańczowej. To już do wersji na zimno. Również dodaje się owoców albo soków owocowych, na przykład cytryny. Można przygotować ciepłe karkadę, rozgrzewające i dostarczające dużo witamin, oraz orzeźwiające, nieco bardziej kwaśne karkadę zimne, czyli wystudzone albo zaparzone w ogóle na zimno, ponieważ hibiskus świetnie parzy się nawet zimną wodą przez parzenie cold brew. Możemy właściwie dowolne proporcje stosować przy przygotowywaniu naszego karkadę, chociaż tradycyjna receptura zakłada, że jest to napar bardzo intensywny i bardzo słodki, przez co należy wziąć jedną objętość liści, a właściwie kwiatów, wysuszonych płatków hibiskusa na 5 objętości wody i dodać znów jedną objętość cukru, przez co jest to mocne i słodkie. Polecam spróbować, chociaż ja osobiście wolę przygotować to mniej słodkie i mniej kwaśne zarazem. Możemy zastosować również hibiskus biały, który co prawda nie jest tradycyjny do przygotowania karkadę, ale nieco inny smak ma i odrobinę więcej witaminy C, jak się uważa. Tradycyjnie jednak powinno to być bardzo czerwone, żeby przypominało czerwone wino. Wyśmienite, bardzo czerwone. Pamiętajcie, że nie jest to czerwona herbata. To jest częsty błąd. Coś się naparza na czerwono, więc z automatu mówimy czerwona herbata. Z herbatą zupełnie niespokrewnione, za to narodowa herbatka ziołowa w północnym, właściwie to w całym Egipcie, w północnej Afryce.
Bardzo dobre, kwaśnawe, ale dlatego, że nie posłodziliśmy tego tradycyjnie. Jak widzieliście, trochę mniej cukru, żeby dało się wypić. Nie jestem fanem takiego gęstego, przesłodzonego syropu. Polecam na ciepło dla rozgrzania, ale przede wszystkim spróbujcie w lecie. Polecam dla ochłody w formie iced tea z odrobiną cytryny i z lodem. To tyle. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.